Witamy kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. Witamy. Przejmujemy kanał Digging. Kończymy sezon 2025. Zaczynamy sezon 2026. Jest to ostatni film w tym roku. Reszta będzie po nowym roku. Opowiemy o naszej współpracy, jakie mamy plany na 2026, ponieważ jesteśmy wspólnikami. Będziemy trzymać razem gołąbki, już mamy gołąbki razem, więc może Artur się niech wypowie, jak on to widzi, jak to będzie dalej. Niech przedstawi swoje gołąbki, które będą do dalszej odsprzedaży, z tego względu, że u nas jest ponad 40 samiczek więcej. Więc musimy coś tam po prostu usunąć jeszcze z gębnika, bo z 40 samicami sobie nie poradzimy. To jest za dużo samic, nie mamy tyle samców, nie będziemy gdzieś tam dobierać jakichś różnych głębi, tym bardziej, że wszystkie głębie są u nas już po kuracjach. Więc Artur, może przedstawisz parę gołąbków, które będą na naszym stoisku numer 39. Może pokażesz. No tak, w skrócie. Od razu Stoisko będzie na wystawie ogólnopolskiej w Katowicach między 9 a 11 stycznia. W skrócie zaczniemy od samiczki, którą sobie wylosowałem na początku, jak wracałem do gołębi. Dostałem taką wolną rękę, żeby sobie wybrać kilka gołębi do rozpłodu. Pierwszy traf, no to była w sumie pierwsza myśl, że od razu tą chcę. Po chwili zastanowienia oddał mi ją w końcu, bo były zawahania. Samiczka, jak się wtedy jeszcze to nie było wiadome. Znaczy wiadome było, po czym była samiczka, ale nie było wiadome, jak jej siostra poleciała. To jest pełna siostra Ateny, tak, samiczki tutaj Marka, która ma bardzo fajną cechę, mianowicie 11 lotek. Zapraszamy do ściągnięcia aplikacji Pigeon Map, dzięki której można analizować pogodę na nadchodzące loty. Mapa wyposażona w 3 warstwy pogodowe, co jeszcze bardziej ułatwi przygotowanie do lotu. Dodatkowo funkcje takie jak dodawanie gołębi, parowanie, klucie, tworzenie spisów, tworzenie rodowodów i wiele innych. Aplikacja jest darmowa i można ją ściągnąć ze sklepu Google Play lub wejść przez przeglądarkę na pigeonmap.pl. Pigeon Map dostępny jest na telefonie i komputerze. Dobry lot gwarantuje Pigeon Map. Ta cecha jest u niej dziedziczna, gdyż wszystkie dzieci, które mam na gołębniku, bądź miałem, bo jednego już nie mam, mają tą samą cechę, też mają 11 lotek. I po tej samiczce, po tej samiczce będą dwie późne samiczki do odsprzedania. Wychowane były do rozpłodu, a z racji tego, że rozpłód już jest wspólny, tego miejsca po prostu brak. A dwie przelotowane, znaczy to brat i siostra, nie, w sumie dwie siostry i brat tych, co są do sprzedania, były przelotowane, to one już zostają na rozpłodzie. No to te dwie będą do odsprzedania po niej po prostu. Dwie późne samiczki. Tak. Z drugiej strony do tych dzieci, które są do odsprzedania, to jest samczyk od Adama Markowskiego, który jeszcze potrzebuje potwierdzenia, nie? Czy wywodzi się z tego... Tak, zobaczymy, z czego się wywodzi. Tak, no ale to będzie do wglądu na wystawie. Gołąb jest z 15 roku. Z 15 roku samczyk. No to zaprezentuję córkę, która będzie na wystawie. Mamy tutaj córkę, to jest późna samiczka, odstawiona była końcem września, była stawiona na gołębnik młodych już, nie? Jak matka się zachowuje, nic się nie rusza tak samo. To jest to samo, wszystkie te gołąbki mają to samo. I również, nie wiem czy to będzie widać, kto będzie chciał sobie policzy, również 11 lotek. Jednostronnie wszystkie mają, ona tak samo, jednostronnie, również 11 lotek będzie do sprzedania. Co tu dużo jeszcze więcej o tej samicy, w sensie matce jej powiedzieć, to no matka wszystko po niej przelotowane, jedna sztuka tylko mi zaginęła, teraz młoda, bo z 2 latków wszystkie zostały. Nie miałem po niej dużo młodych, miała gdzieś tam problem, nie wiem jakiej natury to nazwać, no że mi tam
na nóżki zasiadła, to dawałem jej tylko po jakby 2 młode wychować w pierwszym roku i w drugim roku tak samo z przerwą, więc tylko miałem po niej 6 młodych. Po prostu ta samica jak chowa młode daje z siebie wszystko, że wyciąga co wszystko najlepsze, a później dlatego lekko tak jakby na nóżki zapadło, ale to w tym roku mówiłem Arturowi, że w przyszłym roku już tego nie zrobi raczej, dostanie wszystko co potrzeba. No więc zachowawczo dawałem jej po prostu spokój, nie? Żeby nie wyciągać za dużo z niej niepotrzebnie, a jednak korzystać z niej dłużej. No to będą 2 samiczki, drugiej nie wziąłeś, to nie pokażemy, drugiej będą po niej do sprzedania. No będzie parę gołębi jeszcze przelotowanych, po prostu młodych samic też, które były przepuszczone na lotach. Wszystko się wywodzi gdzieniegdzie. Można by było powiedzieć, że jest krew naszego starego 8735, bo tak jak ja wcześniej mówiłem, to w naszych gołębnikach jest 80% gołębi z tego gołębia. Gdzieś ta krew cały czas się tam, cały czas się powiela, powtarza. A Artura samiczki, te, które wyszły, ja nawet nie zwróciłem uwagi, że ona miała 11 piór, bo był samczyk, tylko był z niego samczyk, co miał 11 lotek, ale go zjadł jastrząb, ale jej babka miała z 2 stron 11 lot. 23875, super samica lotowana, rewelacyjnie siadała, jedynki biła, także z prababki wyszła 11-lotka i białolota przede wszystkim. Bo u tej gołębi to jest taka cecha, że gdzieś jakiś rzuci jakiegoś małego markerka, albo jak się rozwija skrzydełko i widać takie jak gdyby szpakowate, to wiadomo, że to jest taka u tych gołębi, jak sprawdziliśmy już przez parę lat, cecha dobrych lotników. Później wychodzą bardzo dobre lotniki z takich gołębi. Więc co tu więcej możemy powiedzieć? Powiedzcie, czemu zakładacie spółkę? Spółkę zakładamy z tego względu, żeby było nam lżej. Po prostu. Leniwi jesteśmy. Leniwi jesteśmy i po prostu w 2 nam będzie dużo łatwiej. Tym bardziej, że mieszkamy od siebie bliziutko, a Artur przyszedł do naszego oddziału, więc stwierdziliśmy, że będzie spółka, bo to jest dużo, dużo lepiej dla nas i będziemy lotować razem. I tak mamy w większości te same gołębie, więc właściwie to... No dokładnie. Artur zaczynał ode mnie od gołębi, później tam coś tam podkładał swojego, ale to tam znikome ilości były innych gołębi, więc co tu dużo, zna te gołębie przede wszystkim, więc co tu dużo można mówić. To ile teraz będzie gołąbków w spółce do lotu? Gołębie zostają tylko te, co były u mnie, co lotowane były parę od Artura, jest wrzuconych rocznych gołębi. Tak, 4 młodziaków. 4 czy 5 młodziaków będzie wrzuconych, bo tam jeszcze 2 samiczki będą wrzucone po prostu do gołębnika lotowego. Spróbujemy je nałożyć, jeżeli nie nałożymy, będzie problem z nimi, no to niestety te gołębie samczyki zostaną, po prostu będą do samiczek, a reszta to jest tych gołębi, które są u nas na gołębniku, teraz już, co były wcześniej moje, teraz są już nasze. Nie ma, że moje, twoje, to są już nasze gołębie wszystkie, i więc zobaczymy, jak to będzie nam wychodziło. Będziemy starali się jak najlepiej polecieć w tym roku. Ja będę zajmował się starymi gołębiami, Artur będzie się zajmował młodymi gołębiami. Plus jest taki, że mamy sponsora akurat, który nas nagrywa, będzie nam sponsorował hodowlę z produktami, więc nie będzie jakiegoś tam większego problemu z tym. A Artur jest zakochany w Wingforce, tak? W Wingforce, także będzie używał Wingforce'a. Artur już ma wszystko poukładane, tak jak u niego leciał. Nie zgubił dużo gołębi przede wszystkim. Tym bardziej nie miał starych gołębi, a jednak potrafił przelecieć cały sezon, to wyłącznie z maratonem, bo w tym roku mieliśmy tylko 1 maraton, nie było 2 maratonów, odbył się 1 maraton. Więc myślę, że wszystko będzie dobrze. A czas pokaże. Może pokażemy jeszcze naszą samiczkę, którą też stwierdziliśmy, przyniosłem ją z gołębnika rozpłodowego, bo już mamy rozdzielone gołębie. To jest samiczka 41, 21 i 3 jedynki, w sumie 4 jedynki na końcu. Ona też jest bardzo grzeczna samiczka, po niej jest około 16 gołębi na gołębniku, już lotowym. Jest super nasza samica w rozpłodzie. Nie miałem tą rękę skrzydła. Na tą rękę, nie na rękę. Tutaj ja rozłożę to jest duża samiczka, może ja tak pokażę, to tak jest rozrośnięta, o może tak pokażemy. Skrzydełko jej, tak. To są nasze słynne 4 jedynki.
Po prostu samiczka będzie do sprzedaży. Wywodzi się od The Graf Paul. Matka jej robiła loty narodowe. Była z 13 roku. Wydałem ją koledze akurat. Tutaj jest gołębi z gołębi Barcelona i Marcela Arbrecht jest. Także ten gołąb pójdzie po prostu do dalszej odsprzedaży. I jeszcze paręnaście innych samiczek. Więc co tu dużo powiedzieć. Będziemy w spółce, będziemy razem lotować. Artur będzie przede wszystkim lotował gołębiami młodymi, bo to jest jego domena. Mi się nie chce w to bawić. Artur ma zacięcie do młodych gołębi, więc do starych też ma zacięcie, ale będzie lotował młodymi gołębiami. Młode są ciekawsze. Ja to zawsze olewałem młode gołębie, bo już mi się nie chciało. Już parę razy tam dobrze leciałem na młode, ale jakoś tak po prostu nie chce mi się przy młodych chodzić. Ale Artur ma zacięcie, więc będzie robił wywózki, będzie je trenował, będzie pokrzywa, będzie oregano. Tak, będzie THK, eliksir i rura i zobaczymy. Bez wymyślania. Ale to jeszcze macie kupę roboty biurowej. No, Pigeon Map będziemy ogarniać teraz razem, bo musimy Artura Gołębie też wpisać do ewidencji. Nasze też trzeba jakoś to wszystko poporządkować i powpisywać wszystko. Jest tego dość dużo, ale zrobimy tak, że wpiszemy część lotowych gołębi już mamy wpisanych u mnie. Ty też już masz część wpisanych u siebie? Tak. Więc zrobimy tak, że kiedyś usiądziemy, pewnie przez 2 noce albo 2 dni przyjedziemy. Weźmiemy, jak to hodowcy mówią, małą, jak to się mówi? Kawę? Małą kawę wzmocnioną i będziemy siedzieć i będziemy wpisywać ją. Także zresztą Artur cały czas korzystał z Pigeon Map, z pogody, z aplikacji pogodowej naszej, więc Powinno pójść sprawnie przepisywanie. więc będzie raczej sprawnie. Wiadomo, jest młodszy, to będzie lepiej, to bo ja będę siedział sobie, patrzył, jak on ładnie wpisuje i od czasu do czasu, jak mu się wzrok zmęczy, to mu pomogę. Zamienisz mnie, tak? Zamienić. Współpraca przede wszystkim. Tak, dokładnie. To czego by wam życzyć w tym nowym roku? Żebyśmy się nie pozabijali. No, na przykład. Okej. Ja mam taki mały kijek, jak to się mówi, dla gołąbków, który tresera, to jest treser. To jest taka listewka, więc myślę, że nie będę musiał Artura tresować. Może gołąbki będą się cieszyły wtedy, że Artur dostaje, a one nie. Nie martw się, Artur, ja też mam małego tresera na mojego męża. No. To ci użyczę. Swój głos. Dokładnie. Jak moi koledzy mówią zawsze, jak moja żona nie musi dzwonić do mnie, nie musi się martwić, gdzie ja jestem, tylko otwiera okno i krzyczy Arek! Tak głośno, bo ja nie mogę, bo mam gardło zdarte, więc nie będę już krzyczał. Ale moja żona jakby krzyknęła, to byście wszyscy usłyszeli. Bo ja odstraszam jastrzębie. Tak. Przy okazji gołębie i wszystkie inne stworzenia, które chodzą po podwórku. W tych okolicznościach chcielibyśmy życzyć wam wszystkiego co najlepsze w tym nowym roku nadchodzącym. Sukcesów w hodowli, radości z hodowli. Szczęśliwego nowego roku 2026. Cierpliwości przede wszystkim. Powodzenia. Dobry lot. Dobry lot.